Psst. Jest tu kto? Siemanko, łatwa kasa do zrobienia. Musisz trochę wyłożyć, ale zwrot lepszy niż na paserce. Ryzyko minimalne jak się strzają. Najwyżej kilka stówek dowalą. Wchodzisz w to? To słuchaj, bo 2 razy nie będę powtarzał. Masz pszczoły? To jesteś kumaty, ogarniesz raz dwa. Z 30 rodzin lekko wyciągniesz 150 kg z ula. Nakup inwertu, najlepiej kukurydziany lub ryżowy. Tak na wszelki wypadek. Na wiosnę glukozowo-fruktozowy, a od kwitnięcia akacji fruktozowo-glukozowy. Kup 3-4 tony, jak braknie to dokupisz. Od wiosny podawaj w podkarmiaczce jak coś kwitnie. W sumie cały czas podlewaj. O pyłki się nie martw, pszczoły doniosą. Jak puścisz inwert przez ul, to diastaza będzie, prolina jak trzeba, sacharoza w normie, a HMF nie wywali w górę jak nie będziesz podgrzewał. Badania spokojnie przejdzie, bo w Polsce mamy technologię z lat 80. Na eksport nie wysyłaj i do Lidla i do Biedry nie sprzedawaj, bo NMR mogą zbadać i ci oddadzą. Szkoda 2 razy tą samą robotę robić. Lepiej bazary ogarnąć i po znajomych obchać. Na grupach pszczelarskich wystawisz, to z pocałowaniem ręki przytulą. Taki jak chcą, krystalizuje jak woda w zamrażarce. Miodek taki, że na konkursy możesz wysyłać. Chłopaki z korku mają maszynkę do segregacji pyłków, to nawet gatunkowe możesz zrobić. Nie dygaj. Wichars nawet zapruszenia z pierzgi nie jest w stanie wyczaić, to podasz mielony na pasiece w tackach. Gatunkowy miodek taki, że z 70-80% pyłku przewodniego będzie. Jaka kasa? 3 litry wlewasz do ula, 1 litr miodu wyciągasz. Co? 12 zł włożysz, 30-40 wyciągasz. Resztę se przelicz, przemnóż przez 150 kg. Jeszcze pszczoły ci miodu donoszą. Nie masz pszczół? Stary, mów od razu. Zarejestruj pasiekę, numer weterynaryjny i sprzedaż bezpośrednio. Albo lepiej RHD, to przez Allegro i Elixa sprzedaż. Z 70 rodzin zarejestruj, to później jeszcze ci premię dadzą, ale zaraz ci powiem, jak to zrobić. Jak nie masz co sprzedać? Słuchaj, nie pytaj. Pytania na końcu. Numer ci dam, to se zadzwonisz, ale minimum 5 ton miodku musisz wziąć. Cena trochę lepsza i na święta ci kartkę z życzeniami jeszcze przyślą. Polski miód prosto z Chin ci kolega ogarnie. 2,20 euro za kilogram. Jeszcze ci kurier na podwórko przywiezie. Puste beczki też sobie sprzedasz. Kupisz zadyszkę, sprzedasz za 3-4. Tylko problem, krystalizować nie chce. Ale klient lubi, płynny to dostanie. Tylko sprzedawaj jako wielokwiat, bo smaku mało, ale badania wszystkie przejdzie. Nawet pyłki NMR-u Niemca. Nie po to Chińczyk za 2,20 droższy zrobił, żebyś się teraz o badania martwił. Jak dobrze handlujesz, to wywalisz 50 koła, 400 koła przytulisz. Odejmij słoiki, etykiety, nakrętki. A, i pieczątkę sobie wyrob z numerem pasieki i RHD, żebyś jak dziad nie sprzedawał. Jesteś pszczelarzem, a nie jakimś tam straganiarzem, co wstydzi się swojego miodu. Pewny deal. Tylko pszczelarzom na grupach facebookowych nie sprzedawaj, bo będzie płacz, że płynny. Na targu, przez portale internetowe, pikniki, festyny. Kosztów trochę będzie, ale 4 razy więcej wyciągniesz. I pamiętaj, ma być na etykiecie, że produkt polski, bo Chińczyk się postarał, jest polski. I najważniejsze, nie bierz faktury na firmę, tylko na paragon, żeby śladu nie było. A, i zeszyt sprzedaży prowadź. Książeczkę zdrowia zrób, poczytaj jakie środki stosujesz do mycia sprzętu pszczelarskiego, do odkażania i wpisz do drugiego zeszytu. A, i czym leczysz pszczoły, kiedy robiłeś miodobranie? Kurwa, wiem, że nie leczysz pszczół, nie myjesz sprzętu, bo nie masz pszczół i sprzętu. Ma być w zeszycie wpisane, a ty jesteś porządny pszczelarz. Od weta nikt ci pszczół nie będzie szukał, a w zeszytach ma być wszystko tip-top. A teraz jeszcze ta premia za pszczoły. Masz 70 rodzin wpisane u weta, to na wiosnę w przyszłym roku o wsparcie do przezimowanych wystąpisz. 50 od rodziny, 3,5 koła premii dostaniesz za frajer. Tylko numer EP sobie w agencji trzeba wyrobić. W najgorszym wypadku, jak ci zadzwonią z kontrolą, zgłosisz, że ci pszczoły ukradli i najwyżej oddasz. Ale spytaj, kogo kontrolowali. Może 1% pszczelarzy. Wyluzuj. A, jeszcze sprzęt pszczelarski można na dopłatę wyciągnąć, ale mało można przytulić, jak go odsprzedasz dalej i całą kwotę trzeba wybudzić. Jeszcze kwota dopłaty niepewna. Ja bym odpuścił. Nie chcę ci, co mają pszczoły, kupują. No. No i teraz co? Crème de la crème. To, na czym robi się prawdziwe pieniążki. Woski węza. Chińczyk robi perfekcyjnego syntetyka za grosze, a pchasz jak pszczelą. Nie ma norm na wosk, więc ci mogą skoczyć. Badania nie odróżniają prawdziwej węzy od syntetycznej, więc nawet możesz wysłać do zbadania i
i będziesz miał papier, że przebadana. Tylko zamów u Chińczyka od razu węzę, a nie wosk, bo cię w Polsce skroją 15 zydla za kilogram za przerobienie. Jeszcze z parafiną albo stearyną odeślą, będzie wstyd, bo ci podmienią taka ładna. Za 12 zł kupisz, za 5-6 dyszek sprzedaż, z pocałowaniem ręki. Kasiorka pewna, ale mały problem jest. Trzeba mieć działalność, bo się skarbówka dowali. Ale stary, przebitka, że ZUS-y zdrowotne sobie bez problemu opłacisz. No i co, można jeszcze sobie z Ukrainy miód, pyłek, pierzgę pociągnąć, ale to dla amatorów. Ukraina się już ceni, to mały zarobek. Niech ci przy granicy się w to bawią, my robimy poważną kasę. A, jeszcze jedno, miody z dodatkami można robić, no trzeba w kremownicę zainwestować, ale kasa też dobra, bo moda się zrobiła. Tu masz pełny luz. Teoretycznie na RHD można to robić, ale czasem kwestionują, czy na pewno. Ale tu pełne pole popisu. Miody z dodatkami nie są badane, więc można wykorzystać najtańszego chinola albo nawet inwerty lać, nikt się nie skapnie, nikt się nie przyczepi, bo teoretycznie to nie jest miód. Jak przykleisz na słoik etykietę miód z dodatkami, czyli truskawką, cytryną czy pomarańczą, to teoretycznie Ichars może się przyczwalić. Ale Sadowski tak oznacza i sprzedaje i nikt się nie czepia, to ciebie, małego Mikiego, raczej też nie wyłapią. Powinny być różne fantazyjne nazwy, a nie miód z. To też kasa fajna, tylko roboty dużo, są lżejsze możliwości zarobku. Kumasz? Zapamiętałeś? To git. No dobra, taka moja popisówka aktorska, amatorska. Ale co, film ten zrobiłem tylko po to, żeby pokazać wam, jak łatwo oszuści mogą zarabiać na fałszowaniu miodu i oszukiwaniu konsumentów. Co więcej, w każdej innej branży za oszustwa na taką skalę grożą surowe konsekwencje wraz z sprawą karną, no i wyrokiem pozbawienia wolności. W przypadku miodów i produktów z ula za fałszowanie grozi co najwyżej mandat karny od 1000 do 1500 zł bez konfiskaty fałszywego produktu. Jednak mandat grozi, jak udowodnią ci fałszerstwo, a metodologie badań dostępne w Polsce nie są w stanie takiego procederu wykazać, więc prawo wspiera oszustów w branży pszczelarskiej i nikt póki co nie zamierza tego zrobić. Taka moja prowokacja. Czy wywrze jakąś presję? Zobaczymy. Dzięki. Trzymajcie się.